Cześć wszystkim, tu Emil z Pozdro z KRLD i jesteśmy już na lotnisku w Narita w Tokio i zaraz wybieramy się na trzecią wyprawę do Korei Północnej. Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie na Polak Potrafi. Jesteście wielcy, uwielbiam Was. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały zdjęcia i materiały, które przywiozę z Korei. A teraz wbijamy na samolot do Chin, do Pekinu przez Chengdu. W Chengdu miała całą noc na spędzenia. Nie wiem, co będę jeszcze robił w Chengdu. Mam nadzieję, że coś będzie otwarte. A potem do Pekinu i z Pekinu już pociągiem do Korei Północnej. W takim razie zapraszam na niezwykłą podróż do KRLD. Razem wyjadę do KRLD, to jednak czuję taki dreszczyk emocji. Nigdy nie wiadomo, jak się potoczy wycieczka, co się wydarzy po drodze. Jestem strasznie podekscytowany. Jest to też w pewnym sensie historyczna chwila dla mnie, bo przecież jadę jako przewodnik dla mojej grupy z Polski. Mam nadzieję, że dzięki temu wyjazdowi jedzie więcej osób, które będą chciały pojechać także do Korei, że trochę się ten ruch turystyczny rozrusza pomimo słabych relacji z Zachodem, różnych problemów, różnych incydentów ostatnio, różnych testów i sankcji gospodarczych, to jednak, żeby ta turystyka do Korei rosła, bo to jest bardzo ważny element takiej wymiany kulturowej między naszymi narodami, między Polską a KRLD, między KRLD a innymi krajami i ona powinna trwać. Jadąc właśnie tam na wycieczkę, stajecie się częścią tej historycznej wymiany. Tym razem w KRLD będę nagrywał takie daily vlogi, będzie dużo wideo z różnych dziedzin. Postaram się nagrać właśnie w odcinkach takich kilkunastominutowych każdy dzień, może w kilku częściach, zobaczymy, tego wyjdzie, plus będą odcinki na jakiś temat. Jeśli będę miał odpowiednią ilość materiału, to ten materiał zbiorę w kupę i będzie na przykład na temat jedzenia albo na przykład transportu lub mody w Pjongjangu. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta forma i zachęci Was także do wyjazdu. Zaglądajcie na mojego bloga, zdjęcia i opisy, a teraz już mi wołają na samolot. Czas ruszać do Chin, a później do Pjongjangu. Witam w Chengdu, druga w nocy. Już w Chinach i kompletnie nie mam nic do roboty, bo wszystko jest zamknięte, więc po prostu muszę czekać do samolotu do Pekinu. Generalnie w Chinach kiedyś mieszkałem przez rok. W ogóle mówię po chińsku, jeśli kogoś to interesuje. Zawsze chciałem tu się wrócić kiedyś, żeby mieszkać, pracować. Może w przyszłości będzie taka okazja. Na razie pozostaje Japonia. Miał być rest area, ale jest zamknięty. So, tu nie odpocznę raczej. Słabo zdeczka, wszystko zamknięte, nie mam co robić. Jeśli trzeba zbunkrować, przeczekać do 6. Ale co tu narzekać, ten bilet kosztował jedynie 15 000 jenów. No, Narita, Pekin za 15 000 jenów. Wyobraźcie to sobie? Grosze. Już ranek. Spałem się trochę. Ciężko było tutaj zasnąć. Szczególnie z rzeczami na wierzchu. Aczkolwiek bezpiecznie też. Niepotrzebnie się obawiałem. Dobra. To czas na samolot do Pekinu.
pokładzie w Sichuan Airlines. Steward rozdawał coś do jedzenia. Myślałem, że to bułki dodatkowe. To wystawiam rękę, proszę go. On mi daje ziemniaka. Czemu nie? Już jesteśmy w Pekinie. Udało się bez żadnych opóźnień. Piękna pogoda, no nie ma już takiego strasznego smogu, jak się obawiałem. Ja generalnie uwielbiam Pekin. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, kiedy studiowałem w Chinach. Jest tu dużo fajnych rzeczy do zobaczenia. I tydzień, dwa nie wystarczy, żeby zwiedzić wszystko w Pekinie. Moim zdaniem świetne miejsce. W Pekinie byłem już kilka razy. Na lotnisku w Pekinie też byłem już kilka razy, ale wydaje mi się, że za każdym razem robi się coraz większe, bo tutaj to jeszcze nie byłem. Gigantyczne te hale są, naprawdę. A, to już wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na dworcu, to jest prawdopodobnie nowy jakiś dworzec do kolejki podmiejskiej, która nas zabierze do Pekinu. Bilet kosztuje 25 juanów, czyli $2,5. Porównajcie sobie to z ceną z Skylinera z Tokio, który kosztuje $25, tak? 10 razy taniej w Chinach. Jestem w Pekinie od niecałej godziny, a już w metrze zobaczyłem antyjapońską dramę historyczną, w której Chińczycy dają łupnia japońskim diabłom. Ale jaja. Jesteśmy już pod dworcem głównym w Pekinie. Ekipa jadąca do Korei już się zebrała. Wszyscy są. Wizy dostaliśmy, bilety dostaliśmy od naszych koreańskich przyjaciół i jedziemy do Korei Północnej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wsparli mój wyjazd. Między innymi to dzięki Wam jadę do Korei. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli razem pojechać i zwiedzić ten kraj. A teraz wbijamy do pociągu do Pjongjangu. Jesteśmy już na dworcu głównym w Pekinie, to stąd odjeżdża pociąg K27 do Pjongjangu, bezpośredni 24-godzinny pociąg. Przechodzi się przez kontrolę, bardzo, no powiedzmy, że sprawdzają, mniej więcej. Potem trzeba pokazać także swoje bilety, wizy koreańskie, no i wchodzić do środka, do holu. I trzeba się udać do pokoju numer 6, to jest poczekalnia numer 6, jest napisane i tam się czeka na pociąg. Idziemy na drugie piętro. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, z której poczekalni odjeżdża pociąg do Pjongjangu, ale prawdopodobnie się to nie zmienia, więc będzie to poczekalnia numer 6 na drugim piętrze. Tam jest znak zapisane drugie piętro, poczekalnia numer 6. Potem się udajemy na górę i szukamy szóstki. Tu jest 7, jest drogowskaz na szóstkę. Łatwo trafić. Nie jest aż tak trudno trafić, tylko po prostu trzeba wiedzieć, gdzie się idzie, no i uważać na tłumy ludzi, bo jest bardzo dużo ludzi. Już przed wejściem na stację widzieliśmy masę Koreańczyków z północy, którzy wracają do domu. Można ich rozpoznać oczywiście po znaczkach z wodzami oraz po prostu gigantyczną, gargantuiczną ilością bagaży, które zabierają ze sobą do domu. Jak widzicie, jest bardzo dużo restauracji, sklepików, które można tutaj zaopatrzyć w różne właśnie prowiant na wycieczkę. Nie martwcie się, jeśli nie kupiliście niczego przed stacją.
请到2楼西侧第6候车室。 A tutaj Zbyszek już fotografuje i już obala browarkę. To jest główna poczekalnia, gdzie wszyscy czekają właśnie na pociąg. Wiecie, straszny tłum, ciężko usiąść, trzeba przyjść o wiele wcześniej, jeśli ktoś chce usiąść. A tam widać wejście. Wbijamy na pociąg. Peron 7. Straszny tłum, ale większość prawdopodobnie jedzie do Dandung. Ale jest też i grupa obcokrajowców z zachodu. Pół godziny przed odjazdem już tutaj ludzie wsiadają do tego pociągu, więc nie można tak na ostatnią chwilę przyjść, trzeba troszkę wcześniej, bo jednak ten pociąg nie odjeżdża co parę godzin, tylko raz dziennie, kilka razy w tygodniu, więc lepiej się nie spóźnić, bo byłoby głupio, bo nie pojedziecie do Korei. Ponieważ tym razem jest to wyjątkowa wycieczka, to także wyjątkowe warunki. Załatwiliśmy sobie soft sleepery, pierwszą klasę prosto do Pjongjangu. No, zobaczymy, jak to jest podróżować 24 godziny do Pjongjangu właśnie w takich warunkach. I obok mamy też Koreańczyków chyba. Jesteśmy w pociągu? A tak wygląda pierwsza klasa. A zaproszę. Pierwsza klasa po prostu. Elegancko. Nie wiem, czy będę sam w tym przedziale, ale możliwe, że będę. Bo na razie jeszcze nikt nie przychodzi. Trochę chłodno jest. Więc klimatyzacja daje. Całkiem chyba dobrze. Tylko mało miejsca na bagaże. Ciężko jest wcisnąć pod prycze. Moja walizka ledwo wyszła.